Ważne jest to, co się dzieje jakby w człowieku. Bardzo wiele młodych ludzi, jak im jest źle, to trochę atakuje siebie i swój wygląd, swój charakter i próbuje trochę tak zadziałać jak człowiek, który siedzi na gałęzi i ją podcina. Młodzi ludzie coraz mniej mają okazji do bycia ze sobą w pełnym kontakcie. Akceptacja nie zakłada, że ja będę idealny. Pamiętajmy o tym, że ideałów nie ma, tak? Jakie są metody wczesnej profilaktyki chorób psychicznych, które możemy stosować w szkołach? Jak mówimy o takich działaniach profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego, to oczywiście możemy mówić o takich pewnych pośrednich, różnych działaniach, a począwszy od, czy nawet strategiach, nawet nie od takiej polityki państwa, poprzez jakieś działania środowiskowe, szkolne, ale ważne jest to, co się dzieje jakby w człowieku, tak? Bo te pierwsze, to my podejmujemy decyzje, to my reagujemy na to, co nas spotyka, ale oczywiście ważne jest to, co nas spotyka i też jakie to środowisko, w którym żyjemy, przebywamy czy wychowujemy się, jest jakby szalenie ważne. Więc jeżeli mówimy o takich przyczynach, dla których młodzi ludzie się gubią, trochę wiem z badań, trochę jakby z własnej praktyki, jakby terapeuty, który pracuje z młodymi ludźmi i staram się ich wspierać w trudnych sytuacjach. Wydaje mi się, że zacznę od tych indywidualnych, tak? To przede wszystkim nasz sposób zarządzania sobą, swoimi emocjami, sytuacjami, bo oczywiście możemy jakby trafić w niesprzyjające środowisko, niesprzyjające warunki, ale też dobrze wiemy, że są taka prężność, czasami takie środowiskowe czynniki, które sprawiają, że nawet człowiek, który logicznie patrząc nie ma szans, on sobie radzi i jakby potrafi też przezwyciężyć te trudności, więc ważne, żebyśmy też zobaczyli, co się dzieje w nas. I teraz jak popatrzymy sobie tak trochę szerzej, tak, na to, co się zmienia w nas, w tym świecie, to zmieniają się nasze kompetencje społeczne. Popatrzmy, że od wielu lat jakby młodzi ludzie coraz mniej mają okazji do bycia ze sobą w pełnym kontakcie. Ja jako wykładowca psychologii emocji wiem, że tych emocji się nie da nauczyć w sposób zdalny, tak? Nie wiem, czy profesor Pyżalski by się zgodził, który jest zwolennikiem jakby pozytywnych działań w internecie i bez dwóch zdań one są i internet nam daje dużo szansę, ale są takie rzeczy, które musimy się nauczyć w kontakcie, tak? Jesteśmy istotami społecznymi, więc z tego kontaktu, w relacji po prostu uczymy się bezpośrednim spotkaniu, tak, nie? I tutaj nie bez powodu użyłem tego spotkania, bo ono wymaga takiego z dwóch stron zaangażowania. Stąd też jak nam brakuje tego bycia ze sobą, jakby ograniczamy bardzo ten czas, wkładamy tam takie pośredniczące elementy, no to czasami nie uczymy się, jak reagować, jak rozpoznawać te emocje w sobie, ale też w innym, bo przecież tak naprawdę jeżeli ja zareaguję zbyt emocjonalnie, zbyt mocno agresją, zareaguję w środowisku takim przyjaciół, relacji, takich kolegów, tak, to oni powiedzą, stary, trochę przesadziłeś, nie, to przecież nikt nie chciał tutaj nic złego, tak. I wtedy ja się też uczę dostosowywania tych emocji. Ale też pamiętajmy, że emocje pełnią ważną rolę jako taki komunikat społeczny, bo rozpoznawanie emocji u innych, też wyrażanie, to jest sposób taki najbardziej uniwersalny język na świecie. Tego się musimy nauczyć, plus jeszcze budowania tych więzi, podtrzymywania ich, reagowania na kryzysy, konflikty w relacjach. Więc myślę, że taką ważną przyczyną jest to, że nam te umiejętności uciekają, bo nie mamy tego kontaktu i tutaj czego trzeba się uczyć, bo nam samym ze sobą będzie lepiej, ale też łatwiej będzie nam nawiązywać tych kontaktów, relacji, budować więzy z innymi. Zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że to, gdzie jesteśmy, niezależnie od jak młody człowiek słucha tego, czy ogląda, to jest pewien etap naszego życia. Mamy się w nim przygotować do kolejnego etapu. I dotyczy każdego z nas, tak? Także i mnie. Też mam się przygotować na przykład do tego etapu, że nie wiem,
zostanę dziadkiem kiedyś, że skończę pracę zawodową, co na uczelni jest bardziej płynne, tak? Ale też muszę się nauczyć tego, żeby trochę wyhamować, nie? Z tej aktywności, bo już ciało nie takie i nie nadąża. Nie? Więc umiejętności to jedna taka jakby przyczyna i praca nad nimi, wspieranie młodych ludzi w uczeniu dzisiaj to jest szalenie istotna rzecz. Za nimi idą też takie bardzo ważne rzeczy, te indywidualne, związane z samooceną. Bo bardzo z naszych badań wynika, że takie dwa główne czynniki działają na kondycję psychiczną, na kryzys, czy też jakby zadowolenie z życia, czy też wywołują depresję u młodych ludzi, mianowicie niska samoocena, nieadekwatna samoocena i druga rzecz to nieradzenie sobie ze stresem szkolnym. Nie? No, to znów trochę jakby z tych emocjach, o których mówiłem, ale też są bardzo konkretne. No, szkoła zawsze jest źródłem pewnych stresów, bo tam, gdzie są zadania, to będziemy się trochę sprawdzali, porównywali, szukali takiego odpowiedniego sposobu. Więc to są takie dwie rzeczy jeszcze dodatkowo po naszej stronie indywidualnej, ale też oczywiście pamiętajmy o tym, że kluczową rzeczą jest jakby klimat klasy, klimat szkoły, klimat emocjonalny. Jeżeli jest to miejsce, do którego z przyjemnością chodzimy, jeżeli za nim tęsknimy, to cokolwiek by się nie działo, to my sobie z tym poradzimy. Natomiast jeżeli jest to klimat niesprzyjający i ten klimat jest bardzo mocno związany zarówno z relacjami rówieśniczymi, jak i też z nauczycielami, wychowawcami. Tam, gdzie te relacje są bardzo dobre, i tu nie mówimy o jakimś wielkim wysiłku ze strony nauczycieli, tylko po prostu takie proste, co tam u Ciebie słychać, tak? No, długo Cię nie było w szkole, coś się stało, nie wiem, albo no, Grzesiu, no bardzo dobrze Ci tutaj szło, tak? Coś się stało, bo jakoś tak się opuściłeś, tak? Pewnie większość uczniów zaskoczona nie zareaguje, nie włączy się w to, ale to dla nich będzie sygnał, kto się mną interesuje, kto ma dbał. I oczywiście, żebyśmy tutaj nie zrzucili całej odpowiedzialności na szkołę i na dzieci, natomiast no, kluczową i zawsze we wszystkich jakby tych podstawach teoretycznych zachowań problemowych, jakby od początku stałym elementem, niezależnie która teoria, to była rodzina, tak? No bo jednak to jest pierwsza grupa społeczna i to, co my doświadczymy, jak mocno zaczerpniemy z bogactwa tej rodziny, to będzie nas chroniło w tych pierwszych kontaktach społeczności też rówieśniczej, koleżeńskiej. I oczywiście widzę taki proces, że ponieważ młodym ludziom trudno jest w grupie, doświadczają bardzo dużo i problemów, i hejtu, i czasami przemocy, więc oni się wycofują i wracają do rodziny. To jakby rozwojowo nie jest do końca w porządku i nie jest to uspokajające nas, specjalistów, ale problem się robi dopiero wtedy, jak rodzina tego nie odczyta, nie okaże tego wsparcia. To wtedy człowiek doświadcza pełnej samotności, a wtedy już jakby łatwo z górki na pazurki do depresji, zmiany nastroju i innych problemów z tym związanych. Bo to oczywiście w to czy w tamto pójdziemy, czy jakby, jeżeli chodzi o zachowania problemowe, czy też problemy psychiczne, no to trochę zależy, na czym się koncentrujemy, bo na przykład osoby, które mają problemy z samooceną i nie dostaną wsparcia, bardzo często zaczynają manipulować swoim wyglądem, swoim jedzeniem, odżywianiem i wywołują sobie później zaburzenia odżywiania. To takie chyba najważniejsze w skrócie, bo my pewnie długo o tym, przyczyny, które stoją u podstaw naszej interwencji profilaktycznej, jakby po to interweniujemy, żeby w porę zareagować, żeby ten człowiek poszedł sobie swoją drogą, tak, życiową i nie pogubił się, nie zrobił sobie krzywdy. Co można zrobić, żeby zadbać o własne zdrowie psychiczne? Ważnym pytaniem jest, co my możemy zrobić, żeby sobie pomóc, poradzić z trudnymi sytuacjami, emocjami, kryzysami. Pamiętajmy, że kryzysy są też między innymi po to, że jak sobie z nimi poradzimy, to się rozwijamy i stajemy na wyższym poziomie trochę, więc same w sobie nie są jakby tragedią. No ważne jest to, na ile my sobie z tym poradzimy. I teraz co my możemy zrobić? Przede wszystkim jakby zobaczyć, tak teraz mówię trochę jak psychoterapeuta, tak, ale
i to jeszcze zorientowany na emocje, ale wydaje mi się, że kluczem są trochę emocje, bo pamiętajmy o tym, że po emocjach, oczywiście jak w miarę panujemy nad nimi, jak to one są dla nas, a nie my dla emocji, te emocje mogą nam bardzo łatwo podpowiedzieć, gdzie jest źródło naszej trudności, problemu. Bo pamiętajmy o tym, że emocje to jest taki trochę sznureczek, po którym jak podejdziemy, to dojdziemy do tego najszybciej, do tego źródła problemu. Dlaczego? Bo myśli są trochę konsekwencją naszych argumentów, tak? I łatwo się jakby przerzucać z jednego na drugi i trudno mu wtedy złapać dystans. Bo one są też bardzo potrzebne i do takiego trochę korygowania emocji, ale zacznijmy od tych emocji. Przede wszystkim zadbajmy o to, żeby umieć się zatrzymać, tak? Żeby się zatrzymać, żeby jakby doświadczyć tego tu i teraz i jakby trochę skoncentrować się na tym, co mi się teraz dzieje, co teraz mam zrobić, bo to, co nas zabija, to takie nadmierne eksplorowanie albo przeszłości. Czasami to wynika z tego, że gdzieś tam doświadczyliśmy zranienia, trudności, traumy jakieś i siłą rzeczy wracamy. Ale pamiętajmy o takiej bardzo prostej prawdzie. Przeszłości się nie da zmienić, więc nadmierne jakby tam przesiadywanie, kopanie, poszukiwanie, ono jest ważne wtedy, kiedy chcemy zrozumieć to tu i teraz, czemu to teraz to się mi dzieje i jak to mogło w przeszłości wpłynąć na to tu i teraz, ale kluczem jest tu i teraz. I druga rzecz taka, która jest źródłem lęku, bo to bym powiedział o takich dwóch rzeczach, że z jednej strony to, co nam zagraża, nasze poczucie bezpieczeństwa, pierwszą elementarną potrzebę psychiczną, tak potrzeby Maslowa są na nas znane, więc wiemy, że to bezpieczeństwo jest kluczowe, tak? Jak jest kluczowe, to my się czujemy, może utracimy je wtedy, gdy jakby sygnałem od utracie jest strach albo lęk. Tylko zwróćmy uwagę na to, że czym innym jest strach, czym innym jest lęk. Strach jest reakcją na to, co się dzieje tu i teraz. I paradoksalnie to ze strachem, który się wydaje czasami takim większym potworem, to my sobie możemy łatwiej poradzić. Bo możemy uciekać, możemy gonić, możemy się schować, ale coś robimy. Natomiast tym, co nas zabija, to myślę sobie, że mylenie lęku ze strachem, bo lęk dotyczy przyszłości, ma taką intelektualną trochę background i jednocześnie wyprzedza nasze tu i teraz, bo my się chcemy przygotować na tym, co się ma zdarzyć i fajnie, bo to jest, na tym polega profilaktyka, nie? Że chcemy zobaczyć, gdzie się pojawią zagrożenia, budzi to nas niepokój i powinniśmy zareagować. Ale pamiętajmy o tym, że to, co lęk dotyczy przyszłości, ale my działamy tu i teraz, tak? Czyli, że to się nie dzieje. Natomiast bardzo wiele ludzi jakby myli lęk ze strachem, jakby próbuje zmieniać to, co ma być już teraz. Zamiast zobaczyć to, że ja mam trochę czasu na to, żeby wprowadzić, nie? Takie zmiany, żeby, może na przykładzie, mam się przygotować do ważnej klasówki. No właśnie lęk mi mówi, hej Wiesiek, pamiętasz o tym, że masz się przygotować? No jest nieprzyjemny, czuję i mówię, okej, dobra, wiem, ale już to zaplanowałem, że dzisiaj zrobię to, jutro zrobię to, pojutrze coś i będę miał materiał jakby zaplanowany. Czyli skupiam się na dzisiejszym działaniu, a nie panikuję, że jest klasówka, a ja nie jestem przygotowany. Jakby trochę nam to się zlewa, trochę nam się to myli z tym strachem i to nas bardzo mocno zabija, bo pamiętajmy o tym jakby całej chemii, o kortyzolu, który jest niezwykle może pomocny na krótką chwilę, natomiast dużo jego i w dłuższym czasie nas po prostu powoli zabija. Więc z jednej strony to nie mylmy, jakby skupiajmy się na tym, co jest nam dostępne, co możemy zmienić. Druga rzecz taka bardzo ogólna, bo o ogólnych rzeczach powinniśmy mówić, tak, bo krótko, to taka świadomość tego, co powinniśmy zmienić, a co powinniśmy zaakceptować. Bardzo wiele młodych ludzi, jakby jakim jest źle, to trochę atakuje siebie i swój wygląd, swój charakter i próbuje trochę tak zadziałać jak człowiek, który siedzi na gałęzi i ją podcina, tak? Czy jakby próbują siebie zmienić i mówią, jak ja siebie zmienię, to wtedy zadowolę innych. No nie do końca, tak? Są rzeczy, którymi ma po prostu
mamy zaakceptować. To, jak wyglądam, pewnie chciałbym mieć więcej włosów, może inny kolor, ale tak jest. I jedyną drogą taką, żebym się dobrze czuł sam ze sobą, jest przyjęcie, że taki mój urok. Mogę co najwyżej trochę tam podciąć te, które są siwe i będziemy się lepiej czuł z tym, ale generalnie chodzi o zaakceptować, po prostu tak mam, taki jestem, to nie jest też najważniejsze, tak? Jest wiele rzeczy ważnych, jedne może mi być niezadowolone, z innych bardziej, ale chodzi o to, żebym całego siebie akceptował, a nie próbował ze swojej jednej cechy zrobić coś, co sprawia, że ja się odrzucam siebie. To jest bardzo niebezpieczne. Ostatnią rzeczą, którą bym też jakby powiedział, czy pamiętajmy tak podsumowując to, że zmieniajmy to, co się da zmienić, czyli na przykład zmieńmy to, że pokłóciłem się ze swoim przyjacielem, mam żal i mogę to pielęgnować, ale mogę to zmienić, bo mogę o tym z nim porozmawiać. Zaakceptujmy rzeczy, które są nie do zmiany. To, że na przykład mieliśmy kochaną babcię i ona zmarła, mimo że nam wypełniała kawał życia, to musimy to zaakceptować, tak? To nie znaczy, że nadal nie możemy z nią w pewien sposób mentalny jakby się kontaktować, mówić do niej, pisać dzienniki, czy pisać jakieś listy, tak? Możemy coś zrobić nawet z tym faktem, ale śmierć trzeba zaakceptować, nie wiem, stratę trzeba zaakceptować. Nawet jak nam się coś sobie nie podoba, no to zobaczmy, skoncentrujmy się na tym, co nam się podoba, tak? Akceptacja nie zakłada, że ja będę idealny. Pamiętajmy o tym, że ideałów nie ma, tak? Że to jest, do ideału się dąży, a nie ideał się posiada, bo jak nawet dotrzemy do ideału, to zaraz sobie podniesiemy tą poprzeczkę, nie? Więc to jest taka ważna rzecz, żebyśmy akceptowali to, czego się zmienić nie da, a zmieniali to, co da się zmienić i żebyśmy działali, a nie żebyśmy to przeżywali, bo bardzo wiele młodych ludzi idzie w takie przeżywanie emocji, zamiast wykorzystanie tych emocji jako baterię do działania, tak? I ostatnia rzecz taka związana z tym tu i teraz, to też miejmy taką świadomość, żeby czasami potrafić się odciąć, nie? Że jak jesteśmy przebodźcowani, bo jesteśmy w szkole, jest dużo bodźców, hałasu, to żeby sobie pójść do parku, usiąść i skupić się na tym, że wow, kolorowe liście, jak to fajnie. Ja z reguły jak gdzieś jadę na konferencję albo na jakieś wystąpienia, patrzę na las i mówię, czemu ja do tego lasu nie idę, tylko muszę pojechać i tam się stresować, tak? Ale zobaczcie też Państwo, że kiedy mi to przychodzi do głowy, bo jak pojawia się stres, to wtedy też pojawia się potrzeba pójścia, ale jakby ten stres spada, to już zapominam o tym, że mógłbym pójść do tego lasu i wymaga to pewnej organizacji i tutaj to wynika też trochę z naszego takich wartości uporządkowania, co jak czegoś nie zaplanujemy, to małe prawdopodobieństwo jest, że to zrobimy, nie? Więc też włączmy sobie w nasze codzienne życie takie rzeczy, które mnie cieszą, sprawiają radość, sprawiają satysfakcję. I jak jest dużo takich bodźców, które nas pociągnęły w dół, popsuły nam nastrój, to szybko odpalamy, żeby było wiele takich rzeczy, które nas cieszą. Młodzi ludzie mają z reguły, jak widzę, że bardzo mocno korzystają z muzyki, nie, że słuchają, ale jak jest naprawdę, mamy doła bardzo mocnego, to ta muzyka czasami nam pomoże, a czasami nas pociągnie, tak, w dół. Więc warto, żeby też było coś innego, nie? Takich kilka obszarów, które my jeden po drugim uruchamiamy i które nam podnoszą nastrój, bo pamiętajmy o pewnej ważnej prawidłowości a propos naszych emocji, że my nie jesteśmy w stanie a propos naszej sytuacji życiowej czuć jednocześnie negatywnych i pozytywnych emocji. Konkretna rzecz zawsze się wiąże z konkretnymi emocjami, więc jeżeli doświadczamy takich rzeczy, które zafundujemy sobie, nie wiem, spacer, albo spotkanie z przyjacielem, albo wszystko naraz, tak? To mamy tak dużo tych pozytywnych bodźców, że te negatywne gdzieś tam znikają, znaczy negatywne emocje w tym wypadku. To takie w resume, takie najważniejsze elementy, które możemy zrobić, żeby zadbać o swoje, a naprawdę możemy dużo więcej. I też nie bójmy się skorzystać z pomocy rozmowy, bo jak my myślimy o swoich problemach, to siłą rzeczy tracimy dystans. No bo to się wszystko mieści w naszej głowie i tam dystansu nie złapiemy, bo nam głowę mamy małą, tak? Natomiast jak z kimś rozmawiamy, to po pierwsze, jak już mówimy, to sobie porządkujemy to, bo myśli to nie to samo co słowa, a jak już
wypowiemy to łapiemy właśnie taką też trochę ten dystans, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że nazywamy swoje i wyrażamy swoje emocje. Czy wyrażanie tych emocji, nawet jak ich nie nazwiemy, bo nie potrafimy, to jak się wygadamy, to daje nam to ulgę, a jak jeszcze mamy mądrego rozmówcę, przyjaciela, to on nam coś tam powie, tak? Nie, ale słuchaj, tak mówisz tak, ale z drugiej strony przecież masz tamto, nie? Przecież jesteś świetny w tym, ja cię zazdroszczę tego. I nagle nam się zmienia sytuacja. No i oczywiście pomoc profesjonalna, też pamiętajmy o tym, że ci ludzie może obcy i wydaje się, że oni mogą mi pomóc, natomiast ta obcość daje dystans, daje też pewną wiedzę, doświadczenie, które może nam pomóc uporządkować to, co w nas jest. Oni są takim lustrem, a my mamy się tylko w tym lustrze przejrzeć i wtedy więcej wiemy, więcej widzimy, na przykład czy mamy prosto krawat, czy też krzywo. Przekaż 1,5% na program wspierający zdrowie psychiczne młodzieży.